Nazywam się Michał Byliniak i będę Państwu opowiadał dziś o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, o nieprawidłowościach w projektach, w kilku słowach również o kontroli, ponieważ przez pryzmat tej kontroli chciałbym Państwu o tych nadużyciach opowiadać. Z całą pewnością nie jest moją rolą opowiedzenie Państwu, jak się tych nadużyć dopuścić, więc powiedziałbym, że to nasze spotkanie dzisiejsze ma taki charakter odrobinę misyjny, odrobinę profilaktyczny. Postaram się Państwu powiedzieć o tym, czego trzeba unikać, gdzie najwięcej jest błędów, gdzie jest najwięcej problemów w projektach, żeby formalnościom stało się zadość na początek. To muszę powiedzieć, że szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kilka kwestii organizacyjnych na początek. Pracujemy, proszę Państwa, w formule wykładowej do godziny 12. Czy ja mam 2 godziny, żeby opowiedzieć o tych wszystkich zagadnieniach, które Państwa interesują, a następnie mamy sporą przestrzeń na zadawanie pytań na czacie. Oczywiście, jeżeli pojawią się w trakcie mojego wykładu jakieś pytania, proszę je śmiało wpisywać. Jeśli będą dosyć rozległe, to ja je po prostu przerzucę na tę część po godzinie 12. Gdyby pojawiły się jakieś problemy techniczne, gdybyście Państwo wylecieli z tego spotkania, albo gdybym ja stracił łączność, to proszę po prostu cierpliwie chwilę poczekać. Będziemy działać dalej, będziemy szli dalej. I drodzy, teraz taka kwestia podstawowa związana z nadużyciami finansowymi. Tak jak powiedziałem, nie chcę Was nauczyć popełniać nadużyć finansowych, natomiast chcę wykorzystać trochę mojego doświadczenia jako kontrolera projektów, które miałem okazję nabyć, żeby powiedzieć Państwu, gdzie trzeba szczególną uwagę położyć, gdzie trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie, dokładnie realizować projekt i gdzie tych nieprawidłowości i nadużyć będziemy mieli najwięcej. Kluczem do tego naszego działania będzie kontrola, więc o kontroli kilka słów również powiem. Jak zobaczycie, ten cały program uda nam się zamknąć właśnie w kontekście prowadzenia kontroli na projektach, które Państwu przychodzi realizować, czy które realizować będziecie. Jako że zaczął się nam nowy rok i w ramach wytycznych, które obowiązują w projektach w systemie wdrażania funduszy, pomieszało się nam trochę, to trzeba zaznaczyć, że wytyczne, które mieliśmy dotychczas pozawieszane częściowo, ponieważ pojawiły się okoliczności pandemii, która utrudnia realizację projektów, przedłużono funkcjonowanie ich zawieszenia. I tak też przedłużono funkcjonowanie zawieszenia wytycznych kontroli, bo to wytyczne kontroli realizacji programów operacyjnych to taki dokument podstawowy, który będzie nam identyfikowanie nieprawidłowości i nadużyć regulował. Na szczęście zawieszenie tych wytycznych jest tylko częściowe i to w zakresie, który nas jako beneficjentów nie do końca interesuje. Zawieszenie dotyczy kontroli systemowych, czyli takich, które odbywają się pomiędzy instytucjami w systemie wdrażania, czyli nie dotykają bezpośrednio beneficjenta, jego realizacji projektu. I teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o wytyczne, to one nam wprowadzą kilka rodzajów kontroli, które nieprawidłowości identyfikować będą. Natomiast zanim dotrę do szczegółów wytycznych, chciałbym Państwu wprowadzić definicję nieprawidłowości i chciałbym wprowadzić Wam definicję nadużycia. To są zagadnienia związane z rozporządzeniami komisji. W prezentacji, jak widzicie zresztą, znajdziecie szczegóły, tylko kawałek dalej. To są zagadnienia, które wprowadziła komisja rozporządzeniem ogólnym. I teraz tak,
Rozporządzenie ogólne jako dokument, który dotyczy całego systemu wdrażania w całej Europie, będzie wprowadzać definicję nieprawidłowości, a ta definicja nieprawidłowości, ona też się znajdzie w prezentacji. Natomiast ta definicja będzie zbudowana na kilku zagadnieniach. Po pierwsze, to jest działanie albo zaniechanie. Czyli nie tylko działanie, które prowadzi podmiot, ale również niepodjęcie działań może stanowić nieprawidłowość. Na razie rozmawiamy o nieprawidłowości, do nadużycia dotrzemy za chwilę. Natomiast pierwsza rzecz, działanie lub zaniechanie. Druga, podmiotu gospodarczego. Tym podmiotem gospodarczym jest nasz beneficjent, czyli realizator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. I teraz trzecia część tej definicji, skutkujące realnym albo potencjalnym naruszeniem interesów finansowych Unii Europejskiej i skutkującej naruszeniem przepisów prawa unijnego albo krajowego. Czyli tak naprawdę 4 składowe. Działanie albo zaniechanie, beneficjent, naruszenie prawa i godzenie w interesy finansowe Unii Europejskiej. I teraz to powinno Państwu podpowiedzieć, kiedy nieprawidłowości nie ma. Bo można zdefiniować nieprawidłowość jako błąd w realizacji projektu. Ale nieprawidłowość ma to do siebie, że odpowiada się za nią finansowo. Odpowiada się za nią zwrotem części dofinansowania, całości dofinansowania w odniesieniu do kosztu albo w odniesieniu do całego projektu. I teraz w sytuacji, kiedy mamy spełnione wszystkie przesłanki, jest nieprawidłowość. Ale jeżeli ja popełniłem błąd w realizacji, źle przygotowałem dokumenty i faktycznie mam działanie, które ja jako beneficjent podjąłem z naruszeniem przepisów, ale nie spowodowało to szkody finansowej, przy czym podkreślam, ona może być realna, a może być potencjalna. Czyli jeżeli Państwo ponieśli wydatek i rozliczyli go w projekcie jako prawidłowy, a on jest nieprawidłowy, to szkoda jest realna, bo Państwo już macie rozliczony wydatek. A szkoda potencjalna kiedy następuje? Kiedy popełniliście błąd i przedłożyliście do rozliczenia, czyli umieściliście we wniosku o płatność nieprawidłowy wydatek, wtedy szkoda jest potencjalna. Nikt Wam tego wniosku jeszcze nie zatwierdził, ale szkoda już występuje na poziomie potencjalnym. I tym sposobem mamy definicję nieprawidłowości. Jeśli nie ma szkody finansowej, to nie ma nieprawidłowości. I to jest podstawowa linia obrony wielu beneficjentów. No fakt, popełniłem błąd i już go naprawiam. Natomiast w większości wypadków będziemy mieli taki wymierny charakter tej szkody. Będzie można policzyć, ile wart jest błąd. Na zasadzie nie zapłaciłem całości faktury. No to jasna sprawa, że wartość tej transakcji to wartość nieprawidłowości. Na zasadzie rozliczyłem szkolenie, które nie zostało należycie wykonane przez wykonawcę. No i znowu mam wartość tego szkolenia. Albo zakwalifikowałem na szkolenie uczestnika, który nie może wziąć w nim udziału, bo nie należy do grupy docelowej. No więc wartość szkolenia dla tego uczestnika jest wartością szkody. Natomiast w jednym jedynym obszarze pojawia się taka sytuacja, gdzie tej szkody zmierzyć się nie da. To są zamówienia w projektach. I to jest szczególne miejsce, w którym nie będzie możliwości wyliczenia, ile warte jest to, że Państwo zapomnieli wprowadzić do dokumentacji zamówienia zakazu powiązań wykonawcy z zamawiającym. W takiej sytuacji no nie da się tego policzyć, bo to jest czynność, której nie wykonaliście. I z tego powodu w tym jednym, jedynym obszarze zamówień
nieprawidłowości i nadużycia mają swój taryfikator korekt. Ten taryfikator jest dostępny w internecie, zmieniał się już kilkukrotnie, ostatni raz w sierpniu 2020 roku, więc jeśli będziecie go szukać, wystarczy wpisać w wyszukiwarce taryfikator korekt. Ma 20 kilka pozycji. W każdej z tych pozycji jest jeszcze kilka opcji i tam nazwane są wszystkie, prawie wszystkie nieprawidłowości, jakie w zamówieniach można popełnić i przypisano do nich procentowe korekty, czyli procentowe kary opierające się o wartość zamówienia. I to jest taki jedyny szczególny przypadek, gdzie wartości nieprawidłowości nie da się policzyć, więc trzeba było odgórnie ustalić wartość takich potencjalnych kar. Ok, czyli mamy nieprawidłowość. Czym się nadużycie różni od nieprawidłowości? Ono różni się tym, że jest celowe. Czyli nieprawidłowość sama z siebie nie musi być działaniem celowym, może być typową pomyłką. Nadużycie finansowe będzie się już wiązało z celowym działaniem beneficjenta, z posługiwaniem się przerobionymi dokumentami, podrobionymi dokumentami, różnego rodzaju już poważnymi bardzo działaniami. I teraz, żeby przeciwdziałać temu zjawisku nadużyć, no i żeby wykrywać nieprawidłowości, komisja w rozporządzeniu 1303, które Państwo widzicie na prezentacji, zdecydowała się zbudować taki system kontroli. I każdy kraj członkowski ma system kontroli i w tym systemie funkcjonują określone instytucje. I teraz Państwo jako beneficjent możecie być kontrolowani przede wszystkim przez instytucję pośredniczącą albo zarządzającą, z którą podpisaliście umowę o dofinansowanie. To jest taki pierwszy podstawowy system. Poza tym możecie być kontrolowani przez instytucję audytową, a to jest Krajowa Administracja Skarbowa u nas w kraju. W związku z tym oni mogą weryfikować również prawidłowość realizacji projektu i oni są kontrolą z wewnątrz projektu. Na takim najdalszym poziomie szczegółowości beneficjent może kontrolować partnerów albo realizatora projektu. Natomiast no, tu lepiej, żeby to się odbywało w jakiejś w miarę sensownej atmosferze, żeby to nie miało typowych przesłanek kontroli, tylko raczej takiej partnerskiej współpracy. I teraz ten system kontroli, chcę Państwa bardzo o tym przekonać, on absolutnie nie ma na celu za wszelką cenę znalezienia błędów. Zresztą pokażę Wam narzędzia, którymi się w systemie kontroli podmioty posługują. Najzwyczajniej pokażę Wam listy sprawdzające kontroli. I zobaczycie, że tak naprawdę to jest przejście przez listę konkretnych zagadnień po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie są zrealizowane. Jeśli nie są, no to tu potencjalnie mogą się pojawić jakieś przesłanki do wystąpienia nieprawidłowości, jakieś kary finansowe z tym związane, ale o tym będę opowiadał Państwu za chwilę. Czyli póki co jesteśmy umówieni na definicję nieprawidłowości i nadużycia i wiemy, że system kontroli jest odgórnie narzucony przez komisję, kraj go sobie poregulował i każdy beneficjent może być kontrolowany. Sposób prowadzenia tych kontroli reguluje roczny plan kontroli. To jest taki dokument, który się tworzy albo aktualizuje, albo tworzy co roku, który zakłada sposób prowadzenia kontroli, narzędzia, wielkość prób chociażby, czyli ile z dokumentów, ile z projektów będzie skontrolowanych w danym roku, ile z dokumentów zostanie sprawdzonych na każdym z etapów kontroli. I te roczne plany kontroli funkcjonowały sobie spokojnie i powiedziałbym dosyć stabilnie do momentu wybuchu pandemii. Teraz, szczerze mówiąc, wywrotkę. Już jestem.
O, widzę, pan Przemysław już doświadczony wie, że może się zdarzyć, że się odepnie Click Meeting. Ja jakoś z nim niespecjalnie się chyba lubimy i mu się zdarza czasem wywrócić, zawiesić mnie. Drodzy Państwo, kontynuując, jeśli chodzi o system kontroli, on nie ma na celu wykrywania na siłę, jest sprawdzeniem określonej listy, ale instytucje muszą się go dosyć ściśle trzymać. I teraz jeszcze jedną rzecz powinienem dodać do systemu kontroli. Pamiętajcie o tym, że poza naszym środowiskiem funduszowym funkcjonuje jeszcze cała seria innych podmiotów, które mogą kontrolować projekty. I to są podmioty, które chociażby prowadzą działalność taką typową kontrolną, jak Najwyższa Izba Kontroli, jak Krajowa Administracja Skarbowa, ale poza swoim działaniem w funduszach europejskich, poza tym Regionalna Izba Obrachunkowa. Wszystkie te podmioty, które mogą sobie funkcjonować w kontroli waszej bieżącej działalności, mogą również kontrolować realizację projektów. Tylko one zwykle nie są nastawione na typową kontrolę projektów, a projekty dosięgane są kontrolą przy okazji. W związku z tym ten system po prostu trochę inaczej działa. System kontroli, jeżeli trafi się kontrola zewnętrzna, spoza funduszy, która będzie dotyczyć waszego projektu, z całą pewnością nie będzie miała takiego wymiaru dokładnego sprawdzania kwalifikowalności wydatków. Zupełnie w innym miejscu będzie ten środek ciężkości. Zresztą pomiędzy państwa projektami ten środek ciężkości może się przesuwać, może występować w różnych miejscach, ponieważ na przykład projekty Europejskiego Funduszu Społecznego mają do skontrolowania dużo więcej elementów niż projekty FRR-u, czyli Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym wypadku będzie to różnica związana chociażby z uczestnikami projektu. W FRR-ze nie ma uczestników. Z drugiej strony ogromną wagę i ogromne znaczenie mają w projektach FRR-u kontrole zamówień. Znowu, żeby rozróżnić państwa projekty, to mogę powiedzieć, że w projektach uproszczonych, które w tej chwili póki co jeszcze występują tylko w FS-ie, będziemy mieli kontrolę, która, no mówiąc krótko, przez pewien czas nie będzie miała co robić, bo kontroli nie będą podlegać dokumenty finansowe, nie będą podlegać zamówienia z wyjątkiem prawa zamówień publicznych, czyli ten zakres kontroli, środek ciężkości będzie gdzie indziej. Na efektach rzeczowych realizacji projektu, na uczestnikach, no i na takich zagadnieniach, które beneficjent traktuje trochę mniej poważnie, na przykład na ochronie danych osobowych. Więc tu chcę Państwu pokazać, że ten system kontroli, mimo że funkcjonuje na pewnych schematach, jest dosyć dynamiczny. Cały czas na bieżąco instytucje dostosowują się do charakteru waszego projektu. No i większość kontrolerów, którzy będą do was przychodzić, również będzie się dostosowywać do swoich doświadczeń, sposobu realizacji projektu, wyglądu dokumentacji, którą Państwo sporządzili. I teraz kilka słów o takich dobrych praktykach, które są rekomendowane przez komisję, które komisja w całym tym swoim systemie wprowadza. Mówi o nich. Wiele instytucji zresztą pośredniczących czy zarządzających również o takich dobrych praktykach mówi. I pośród nich pojawiają się na przykład zagadnienia związane z kodeksami etycznymi. Jako że fundusze europejskie to jest środowisko, które charakteryzuje się sporymi przepływami pieniężnymi, zwłaszcza w projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych, to w wielu podmiotach, w Urzędzie Marszałkowskim i we wszystkich instytucjach pośredniczących
przede wszystkim tworzy się kodeksy etyczne. Kodeksy postępowania w realizacji obowiązków służbowych związanych właśnie z wdrażaniem funduszy, przeciwdziałania nieprawidłowości, przeciwdziałania korupcji, czy różnym zjawiskom zmów pośród wykonawców. Takie kodeksy nie są obowiązkowe, natomiast są spisywane i sporo dobrych praktyk w nich się pojawia. Takie kodeksy etyki mówią chociażby o tym, że jeśli jesteś pracownikiem projektu, to nie staraj się angażować do wykonania zamówień w projekcie swoich znajomych. Oczywiście mówią o wszystkich negatywnych, powiedziałbym patologicznych zachowaniach związanych z faworyzowaniem określonych wykonawców i właśnie w zamówieniach mówią o równym traktowaniu wszystkich wykonawców. Mówią o sposobie udostępniania danych na temat projektu, jego realizacji, postępów, po to, żeby gdzieś tam w etyczny i właściwy sposób go realizować, rozliczać i na przykład w zamówieniu nie zwiększać szans jakiegoś z potencjalnych wykonawców. Żeby było jasne, proszę Państwa, to, że określone zadania, to, że określone roboty czy usługi realizują podmioty, które znamy, które są doświadczone, z którymi już współpracowaliśmy, to absolutnie nie jest naganne etycznie. Ja chciałbym bardzo walczyć i staram się to robić na co dzień, na przykład z takim bardzo stereotypowym podejściem, że partnerstwo biznesu i sektora publicznego to natychmiast jest jakiś temat podejrzany. Partnerstwo publiczno-prywatne, nie tylko w takim kształcie, jak mówią nasze krajowe przepisy, ale bardzo szeroko rozumiane partnerstwo publiczno-prywatne w Europie funkcjonuje od bardzo, bardzo wielu lat. Ja widziałem projekty partnerstwa publiczno-prywatnego na ogromną skalę, realizowane w setkach w Holandii w 2004-2005 roku, kiedy tam realizowałem projekty. To były moje pierwsze kroki w funduszach, zresztą za granicą i byłem bardzo zdziwiony tymi praktykami, gdzie czy to administracja rządowa, czy samorządowa, bardzo wiele przedsięwzięć realizowała w porozumieniu z biznesem, dogadując się. My damy Wam zgodę na realizację inwestycji w tym miejscu, ale Wy w zamian przebudujecie to skrzyżowanie i poprzednie, żeby ruch był płynny. To już mówię o takich typowych inwestycjach, które nawet nie miały charakterystyki partnerstwa, a warunkiem ich realizacji było porozumienie. Więc chcę walczyć bardzo z takim stereotypowym podejściem, że partnerstwo międzysektorowe, tak zwane, jest czymś nagannym. Natomiast czymś nagannym z całą pewnością jest faworyzowanie określonych wykonawców. Jeśli chcecie, żeby zlecenie, zamówienie realizował znajomy podmiot, nawet inaczej, jeśli chcecie dać mu szansę, to niech startuje w postępowaniu na równych zasadach z innymi. I tym sposobem etycznie wszystko jest w porządku. Jeśli spełnia wymagania, jeżeli uzyskuje najwięcej punktów w postępowaniu, to realizuje i świetnie. Ja też bardzo lubię realizację zamówień z podmiotami, z którymi już pracuję. Tak? W moich projektach, kiedy okazuje się, że wykonawcą będzie jakiś znajomy podmiot, no to ja już wiem, czego się po nim spodziewać. I pozytywnie, i negatywnie, żeby nie było wątpliwości. Więc bardzo podkreślam, że te kodeksy etyczne są takim narzędziem pomocniczym. W wielu urzędach one funkcjonują. W biznesie te kodeksy etyczne raczej nie są rozpowszechnione, chyba że w wielkim biznesie, w korporacjach, a takie raczej projektów w regionalnym programie operacyjnym nie realizują. To taki dosyć istotny element tego, o czym komisja mówi w zakresie nieprawidłowości i nadużyć. Mówi się również o tym, że w systemie występują tak zwane wrażliwe stanowiska pracy, czyli stanowiska szczególnie narażone i szczególnie podatne na wystąpienie ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć w
finansowych, zwłaszcza nadużyć. Przede wszystkim są to stanowiska decyzyjne, a są to stanowiska finansowe i są to stanowiska wykonawcze. Wykonawcze, czyli tych, którzy realizują określony zakres. Tak naprawdę w ścieżce realizacji projektu zaraz się okaże, że wszyscy w projekcie są na wrażliwych stanowiskach pracy. Natomiast zarówno kodeksy etyczne, jak i wszystkie systemy przeciwdziałania, kontroli, występowania nieprawidłowości i nadużyć, te właśnie stanowiska wrażliwe na takim świeczniku stawiają jako potencjalnie najbardziej zagrożone. Również CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, w swoim podręczniku dotyczącym właśnie przeciwdziałania nadużyciom mówi o tym, że są pewne stanowiska, na których to ryzyko występowania jest trochę większe. Żeby było jasne, system kontroli w funduszach europejskich nie ma na celu wzięcia na przysłowiowy widelec określonych stanowisk, tylko sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu. No ale oczywiście kontrolerzy mają pewną świadomość, że na niektórych stanowiskach czy w niektórych obszarach tematycznych realizacji projektu ryzyko występowania nadużyć jest trochę większe, a w innych ono jest tak naprawdę niezbyt wielkie. Więc zapnijmy sobie teraz w całość ten system przeciwdziałania nadużyciom. Państwo jako beneficjent jesteście zobligowani przez umowę o dofinansowanie do prawidłowej realizacji projektu. Instytucja pośrednicząca zwykle, która podpisała z wami umowę o dofinansowanie, jest przez instytucję zarządzającą zobligowana do weryfikacji i kontroli państwa projektu i prawidłowości wydatków. Znowu instytucja zarządzająca jest zobligowana przez kraj, a kraj przez Komisję Europejską. W systemie wdrażania funkcjonują instytucje pośredniczące czy zarządzające, które z wami zawarły umowę, i instytucja audytowa, która może kontrolować projekty. Do tego funkcjonują instytucje z zewnątrz, które nie tyle kontrolują projekty, co po prostu państwa działalność, a projekt przy okazji może podlegać kontroli. I tym sposobem spinamy sobie system kontroli. I teraz państwa umowy o dofinansowanie, bo powiedziałem już o wytycznych kontroli, że są takie wytyczne i że tam są opisane sposoby prowadzenia kontroli, a szczegóły w każdym regionalnym programie mamy w rocznych planach kontroli. I teraz, czy państwo musicie znać te wytyczne na pamięć? Czy te wytyczne będą służyły państwu do realizacji projektu? Nie. Ten dokument, bardzo łatwo go znaleźć w internecie, natomiast ten dokument po prostu daje pewne ramy i nakłada obowiązki na instytucje, nie na beneficjentów. Beneficjent większość swoich obowiązków względem kontroli zapisane ma w umowie o dofinansowanie. Ja pokrótce państwu o nich powiem, nie będę ich teraz pokazywał w umowie, bo zajmie to nam trochę czasu. Więc tak, pierwsza i zasadnicza kwestia to beneficjent musi się poddać kontroli, która w projekcie występuje. Czyli odmówić poddania się kontroli nie powinien. Z drugiej strony kontroli musi udostępnić wszystkie dokumenty, które są związane bezpośrednio z realizacją projektu, ale również dokumenty niezwiązane z realizacją projektu. No niespodziewana wywrotka, ale już jesteśmy. Proszę państwa, beneficjent ma obowiązek udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, ale umowa mówi również o tym, że te niezwiązane z realizacją projektu, o ile będą wpływać na ocenę kwalifikowalności wydatków. A w jakim to temacie może się zdarzyć? Za kilka dni będę prowadził w Krakowie szkolenia z zakresu kwalifikowalności podatku VAT. Chociażby w takim zakresie. Bo to dokumenty niezwiązane z realizacją projektu powiedzą o tym, czy ja mam tytuł prawny do odzyskania VAT-u. Więc wpływać to będzie na kwalifikowalność wydatków, a nie będzie bezpośrednio związane z realizacją projektu. Czyli też chciałbym, żebyście się nie oburzali, kiedy będziecie czytać zapisy umów dotyczące kontroli, że macie udostępnić dokumenty również niezwiązane z realizacją projektu,
bo są to tylko takie dokumenty, które mogą wpływać na kwalifikowalność wydatków. Więc bez obaw to nie jest tak, że kontrola chce wam gdzieś grzebać po dokumentach zupełnie niezwiązanych z projektem. Czyli pośród obowiązków, po pierwsze poddać się kontroli, po drugie udostępnić dokumenty, udostępnić również miejsca realizacji, czyli chociażby miejsca realizacji inwestycji, dać możliwość wykonania, przeprowadzenia oględzin, udostępnić systemy informatyczne związane z realizacją projektu, jeśli jest to konieczne, umożliwić kopiowanie dokumentów, no i zapewnić kontroli miejsce, w którym może tę kontrolę prowadzić. Z moich doświadczeń kontrolera mogę powiedzieć tak, dobrze by było nie trzymać kontrolera w piwnicy bez okna, zdarzyło się. I jeżeli chodzi o kontrolerów, nie trzeba ich karmić. Nie, absolutnie. Zresztą powiem Państwu, że nigdy tak nie urosłem jak na diecie ciastkowej w związku z prowadzonymi kontrolami. Więc już tak na poważnie. Zapisy dotyczące sposobu prowadzenia kontroli, tego, że musi się zapowiedzieć, tego, że kontrolerzy muszą mieć imienne upoważnienia, a znajdziecie w umowach o dofinansowanie. Natomiast trochę się w tym czasie pozmieniało, dlatego, że pojawiły się nam nowe okoliczności i większość kontroli w tym momencie nie jest już prowadzona stacjonarnie. Chociaż miałem taki przypadek, że jeszcze pod koniec listopada Krajowa Administracja Skarbowa prowadziła kontrolę z oględzinami na projekcie infrastrukturalnym w województwie zachodniopomorskim. Ale to jakieś ich regionalne podejście, bo to oczywiście tamtymi kontrolami rządzi Szczecin, więc powiedziałbym, że bardzo mnie to zdziwiło. W tym momencie, jako że względy bezpieczeństwa nie pozwalają na prowadzenie kontroli stacjonarnie, większość z nich przeniosła się na podstawie odrębnych przepisów, które powstały na czas pandemii, do internetu. Kontrole odbywają się online. Część z kontroli jest opóźniana, bo na przykład takie typowe kontrole na projektach infrastrukturalnych, które miałyby się pojawić, no nie bardzo mają możliwość dotarcia, nie bardzo mają możliwość spotkania się z beneficjentem, więc czekają, aż sytuacja się trochę poprawi, żeby móc zbadać projekt na miejscu. Natomiast pozostałe kontrole przeniosły się do internetu i tam są prowadzone. I teraz, proszę Państwa, w temacie nieprawidłowości, wiecie już, jak ten system mniej więcej działa, jeśli chodzi o konstrukcję. Wiecie, kto może Was kontrolować, to teraz należałoby Wam powiedzieć, jak te kontrole wyglądają, przebiegają i co z tymi nieprawidłowościami w kontekście tych kontroli się dzieje, w jaki sposób to wygląda, a później powiem o praktyce związanej z występowaniem nieprawidłowości i nadużyć, gdzie tego jest najwięcej, no i czego się po prostu wystrzegać. Tak jak mówię, nadużycia w projektach są identyfikowane stosunkowo rzadko, ponieważ wystąpienie nadużycia już powoduje, że jesteśmy pewni, że było celowe działanie, że to działanie zostało zrealizowane w sposób intencjonalny, że beneficjent chciał dopuścić się określonych no, niewłaściwych zachowań. Więc dużo więcej jest nieprawidłowości. I tego kontrole identyfikują stosunkowo dużo i robią to na bardzo różnych etapach. Spójrzcie proszę, jakie mamy formy kontroli. To już jest przejaw polityki przeciwko nadużyciom, którą określa Komisja Europejska w naszym krajowym systemie. I roczny plan kontroli mówi o tym, jak, a instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca realizują ten roczny plan kontroli i prowadzą następujące kontrole. Pierwsze są systemowe. Systemowe to kontrole wewnątrz systemu wdrażania, gdzie na przykład instytucja zarządzająca kontroluje instytucję pośredniczącą. One nas jako beneficjentów nie bardzo dotyczą.
nie interesują nas o tyle, że nie odbywają się u nas w siedzibie, że dotyczą raczej jakości oceny wniosków, jakości wdrażania projektów, a nie naszych obowiązków. W związku z tym zostawiamy sobie te kontrole systemowe z tyłu. Drugi rodzaj kontroli to weryfikacje wydatków. I tych weryfikacji wydatków jest kilka. Idąc po kolei, tak jak macie Państwo to zapisane na slajdzie, pierwsza jest weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta. No właśnie, tu może być zdziwienie, że jest to pierwszy etap kontroli. Ona odbywa się na dwa różne sposoby, zależnie od tego, czy realizujemy projekt FRR-u czy FS-u. Jeśli będzie to projekt FRR-u, to we wnioskach o płatność znajdują się już prawie wszystkie dokumenty, które pozwalają zidentyfikować ewentualną nieprawidłowość czy nadużycie, bo znajdują się tam skany dokumentów księgowych, będą umowy z wykonawcami, pojawią się protokoły odbioru, inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie określonych działań. Natomiast w projektach FS-u sytuacja wygląda tak, że we wnioskach o płatność najpierw są same deklaracje, a następnie w tak zwanej pogłębionej analizie instytucja prosi o przedstawienie części dokumentów. Części dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, czasem części dokumentacji uczestników, czy tej związanej ze wsparciem, np. z prowadzonymi szkoleniami. Dlaczego? Tak jak mówiłem na początku, projekty FS-u mają znacznie bardziej rozległą dokumentację. W związku z tym nie da się tego wszystkiego naraz sprawdzić. Czyli to jest pierwszy etap kontroli, ale ten etap kontroli jest etapem, powiedziałbym, dosyć ogólnym i mało precyzyjnym, zwłaszcza w projektach FS-u. Na etapie weryfikacji wniosków o płatność pojawia się również często, może nie związany bezpośrednio, ale występujący obok rodzaj kontroli, nazywający się kontrolą zamówień. Zależnie od tego, kiedy podpisywaliście umowę o dofinansowanie, w Waszych umowach mogą się znaleźć zapisy, które mówią o tym, że zamówienia powyżej określonej wartości, albo projekty, które mają dofinansowania więcej niż, i tu na przykład 1 000 000 złotych, muszą na odrębnym nośniku przekazać do instytucji dokumentację zamówień. Czyli zrealizowaliście zamówienie, wyłoniliście wykonawcę, wykonawca zrealizował swoje usługi, dostawy czy roboty budowlane i teraz Państwo będziecie pokazywać tę dokumentację, żeby sprawdzić, czy zamówienie było prawidłowe. Takie kontrole mają miejsce zdecydowanie głównie w projektach FRR-u i możecie być pewni, że w projektach FRR-u co do zasady podlegać kontroli powinny wszystkie zamówienia. W projektach FS-u tych zamówień po pierwsze może być więcej, po drugie one są głównie kontrolowane na innym etapie, nie przy wnioskach o płatność. Natomiast tu już na samym początku chcę Państwu zaznaczyć, że w temacie zamówień jest bardzo dużo nieprawidłowości i nadużyć. Nadużyć związanych z powiązaniem zamawiającego z wykonawcami, a nieprawidłowości bardzo różnego rodzaju. Później będę opowiadał o przykładach, posłuchajcie Państwo, zobaczycie jak to w praktyce wygląda. Czyli wnioski o płatność jako pierwszy etap kontroli, ale mało szczegółowy i mało precyzyjny, no bo w dużej mierze na dokumentach i deklaracjach. A trzeba by było sprawdzić stan faktyczny. W związku z tym mamy drugi rodzaj kontroli związanej z weryfikacją wydatków i to są kontrole w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta. Ten rodzaj już jest pogłębioną kontrolą, sprawdza nie tylko dokumenty w wersji skanów, nie tylko deklaracje, ale również oryginały dokumentów i stan faktyczny. Może sprawdzić całą ścieżkę dokumentów od zamówienia przez jego realizację, dokumentację rozliczeniową, merytoryczną i dokumentację finansową. Czyli to jest pełna ścieżka
związana z realizacją takiego projektu. I teraz te kontrole są bardzo precyzyjne. Odbywały się póki co przed pandemią faktycznie w miejscu realizacji projektu albo w biurze projektu, albo w siedzibie beneficjenta. Zwykle trwały 2 dni i były realizowane przez zespoły. To też jest ważna rzecz. Kontroli raczej nie prowadzi się jednoosobowo. Cały system kontroli polega na zasadzie 2 par oczu, więc co najmniej 2-osobowe zespoły kontrolują realizację projektów. W tej chwili te kontrole w miejscu realizacji no nie mają możliwości odbywać się. W związku z tym instytucje przeszły do online'u i prowadzą te kontrole po prostu przez internet, wzywając beneficjenta do przekazania określonych dokumentów, albo pracując na określonej platformie, albo na mailu. Natomiast beneficjent jest zobowiązany w trakcie kontroli do bieżącego reagowania na prośby, czy to telefoniczne, czy mailowe, czy wyrażane przez jakiś komunikator internetowy. Ten system cały czas się rozwija, ten system cały czas się dopracowuje, bo przez pewien czas kontrole w ogóle nie były prowadzone. Wszyscy czekali na to, co będzie z pandemią, no a ona, jak widać, nie kwapi się do tego, żeby ustąpić. W związku z tym trzeba było takie rozwiązanie operacyjne, praktyczne skonstruować. Te mają największy zakres i te są najpoważniejsze i od tych Wam pokażę listę sprawdzającą. Później są kontrole krzyżowe, ale te można wyliczyć na palcach jednej ręki, kontrole krzyżowe w roku w danym programie. To są kontrole, które sprawdzają te podmioty, które realizują co najmniej 2 projekty, albo w jednym programie, albo w 2 różnych programach, albo w 2 różnych perspektywach finansowych, czyli na przykład 2007-13 i 2014-20. A ten system ma służyć uszczelnieniu przede wszystkim przypadków podwójnego finansowania. Ale kontroli krzyżowych jest bardzo mało. One raczej pojawiają się tam, gdzie są jakieś poważniejsze podejrzenia. No po prostu roczne plany kontroli nie przewidują ich zbyt wielu, a instytucje nie mają do końca takiego potencjału, żeby to wszystko robić. Zresztą kontrola krzyżowa koordynowana musi być nadzorowana przez ministerstwo, więc tam też trzeba potencjału kadry, która będzie to robić. Później mamy szczególny rodzaj kontroli na zakończenie realizacji projektu i on znowu jest kontrolą raczej typową dla projektu FRR-u. Dlaczego? Żeby sprawdzić, czy wszystko, co w projekcie założone, zostało zrealizowane czy odebrane. Jeśli kupuję urządzenia, na przykład maszyny drukarskie do mojej drukarni, to kontrola na zakończenie przychodzi, sprawdza dokumentację, może sprawdzić zamówienia, jeśli jeszcze nie były sprawdzone, weryfikuje, czy te maszyny są, czy są zgodne ze specyfikacją, kiedy zostały odebrane, czy one faktycznie są wykorzystywane do realizacji projektu, czy są spełnione obowiązki informacji i promocji, czyli na przykład logotypy, czy znajduje się tablica informacyjna, a w przypadku projektów FS-u plakat informacyjny. Ale jeżeli chodzi o kontrolę na zakończenie, to tak jak mówię, to te kontrole, które w tej chwili trochę czekają na to, jak będzie wyglądała sytuacja dalej z pandemią, to do zasady każdy projekt FRR-u powinien taką kontrolę na zakończenie mieć i warunkiem zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność jest pozytywny wynik takiej kontroli. Ale znowu pandemia i znam przypadki, gdzie na przykład w sierpniu, wrześniu kończyły się projekty infrastrukturalne tu w województwie związane z robotami budowlanymi, z przebudową określonych obiektów i kontrola nie przyszła. A wniosek jest zatwierdzony. Natomiast projekty miały kontrolowane wcześniej zamówienia, dosyć wnikliwie weryfikowane wnioski o płatność, więc takiej potrzeby akurat w tym wypadku nie było, nieprawidłowości nikt nie zidentyfikował. No i na koniec pojawiają się kontrole trwałości. To jest takie narzędzie, które ma zapewnić, że beneficjent zachowuje trwałość. One po pierwsze sprawdzają, czy beneficjent nie zaprzestał działalności,
a później weryfikują, czy nie zmienił pierwotnych celów realizacji projektu, no i czy nie przeniósł projektu poza obszar województwa. I to są takie podstawowe przesłanki związane z kontrolą trwałości projektu. Jeśli one wszystkie są spełnione, to ta kontrola przechodzi pomyślnie. Ona może być rozszerzona o weryfikację związaną z pomocą publiczną, o sprawdzenie kwalifikowalności VAT-u, o sprawdzenie jakichś wskaźników, które miały zostać zrealizowane po zakończeniu realizacji projektu, na przykład 12 miesięcy po jego zakończeniu. W związku z tym, jak widzicie Państwo, że ten system kontroli kilka różnych kontroli zakłada i która trafi na beneficjenta, to zależy od projektu, od momentu, w którym przyjdzie realizować projekt, czy od możliwości organizacyjnych instytucji, które ma kontrolować. Bo w tej chwili, w perspektywie, no dochodzimy do końca jej realizacji. Umów nowych podpisuje się coraz mniej, a realizowanych i zamykanych projektów jest coraz więcej. Więc znowu odsetek, procent tych projektów skontrolowanych prawdopodobnie będzie spadał, no bo im więcej będzie projektów, a kontrolerów jest tyle samo, tym mniejsza część z nich zostanie skontrolowana. Co do zasady powinniście się Państwo spodziewać realizacji polityki Ministerstwa Finansów i Rozwoju, która mówi jeden projekt, jedna pełna kontrola. Czy to się da zrobić? Trudno powiedzieć, zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku, na ile pandemia pozwoli na realizację stacjonarnych kontroli w tym roku. I teraz wszystkie te narzędzia mają sprawdzić prawidłowość realizacji i powiedziałbym, że raczej przypadkowym odłamkiem realizacji ich działań jest zidentyfikowanie nieprawidłowości czy nadużyć. Nadużycia zwykle będą miały charakter kryminalny, w związku z tym będą się rozwijały poza system kontroli funduszy europejskich, natomiast nieprawidłowości będą załatwiane wewnątrz systemu w relacjach pomiędzy beneficjentem a instytucją. O procedurach kontrolnych już powiedziałem, że te procedury są oparte o roczny plan kontroli i każda instytucja zarządzająca te procedury będzie sobie regulowała i układała wewnętrznie. I teraz, jeśli chodzi o wszystkie te poszczególne elementy, nigdy nie ominie Was kontrola w trakcie realizacji związana z weryfikacją wydatków we wniosku o płatność. Wnioski o płatność w projektach FRR-u weryfikowane są zwykle przez dwie komórki organizacyjne, jedną zajmującą się finansami, a drugą zajmującą się merytoryczną realizacją. Czyli kto inny sprawdza wskaźniki, ich poziom osiągnięcia, kto inny sprawdza opisy postępu rzeczowego realizacji projektu, a kto inny weryfikuje prawidłowość wydatków. Zamówienia również są weryfikowane przez inną komórkę organizacyjną. To może wpływać na wydłużanie się realizacji tych kontroli, ale no niestety nie da się tego zrobić tak, żeby robił to jeden człowiek, nawet jedna komórka organizacyjna. W projektach FS-u stosowana jest przy wnioskach o płatność zasada dwóch par oczu, bo musi być, ale tam raczej weryfikacja dokumentów finansowych nie jest aż tak szczegółowa. Tam weryfikacja szczegółów wystąpi w kontroli w miejscu realizacji albo w siedzibie. Ja będę nadal nazywał kontrole, które odbywają się online, kontrolami w miejscu lub w siedzibie, no bo one tak się oficjalnie nazywają i będą nazywać. Natomiast jak to będzie funkcjonowało na przestrzeni najbliższych miesięcy, no trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o projekty uproszczone, to jest ważna rzecz. Weryfikacja wydatków w projektach uproszczonych, czyli tych rozliczanych ryczałtem czy stawką jednostkową, nie będzie dotyczyła realnych wydatków i nie będzie dotyczyła dokumentów finansowych. Tu zapowiadałem Państwu, że kontrolerzy będą mieli trochę mniej do roboty, więc skupią się na wielu innych zagadnieniach, ale weryfikacja wydatków w projekcie ryczałtowym to weryfikacja rzeczowego postępu realizacji.
czyli tego, jakie elementy projektu już zostały zrealizowane, czy mam faktycznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników. I znowu, mniej wnikliwa na etapie wniosków o płatność, bardziej w miejscu realizacji, czy w siedzibie naszego beneficjenta. Przypominam, że w projektach ryczałtowych mamy mocno skrócone obowiązki wobec personelu projektu, mocno ograniczone obowiązki związane z angażowaniem wykonawców przez bazę konkurencyjności, no w zasadzie nie trzeba, czy przez rozeznanie rynku. Więc te zakresy cały czas będą się modyfikowały, będą się zmieniały. Ważna rzecz, bo wiele osób mówi o tym, że weryfikacja wydatków to wyłącznie kontrola finansowa. Absolutnie. Weryfikacja wydatków dotyczy również postępu rzeczowego, czyli na przykład w projekcie infrastrukturalnym, jeśli instytucja będzie go sprawdzać pod kątem weryfikacji wydatków właśnie, może się okazać, że sprawdzi, czy zastosowana technologia jest zgodna z zamówieniem. Czyli czy wydatki, które zostały poniesione na zrealizowanie zamówienia, zostały faktycznie poniesione zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a ewentualnie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie po prostu. Czyli nie chciałbym, żebyście Państwo tę weryfikację wydatków tak zamykali do tylko i wyłącznie pojęcia związanego z finansami. Absolutnie nie, tym bardziej w projektach ryczałtowych. Spójrzcie proszę, tu na tym slajdzie macie opisaną kontrolę w miejscu realizacji. Co ona ma sprawdzić? Czy towary i usługi zostały dostarczone? Czy jest sprzęt, który zamawialiście? Czy spełnia parametry? Czy jest należytej jakości? Czy ilość tego sprzętu się zgadza? Ja miałem taką przygodę jako kontroler kiedyś, gdzie pokazywano mi 3 razy ten sam sprzęt jako 3 odrębne sztuki, no tylko on miał rysę i ten sam numer na tabliczce znamionowej, więc łatwo można to było zidentyfikować. Pojawiło się pytanie, czy to oznacza, że przy projektach ryczałtowych przy realizacji wydatku o wartości powyżej 50 000 można pominąć stosowanie publikacji w bazie konkurencyjności? Pyta pani Jolanta. Oczywiście. Jeśli chodzi o wydatki rozliczane uproszczonymi metodami, to w wytycznych kwalifikowalności wydatków w rozdziale 6.5 w punkcie bodajże 6 mamy informację, że zasady konkurencyjności i rozeznania nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczonymi metodami. Jeśli beneficjentem jest podmiot publiczny, pyta pani Jadwiga. Pani Jadwigo, to obowiązuje go próg prawa zamówień publicznych, a poniżej progu PZP ewentualnie wewnętrzne procedury. Zasada konkurencyjności i rozeznanie nie funkcjonują. Zwolnienie zapisane jest w rozdziale 6.5. Bardzo proszę. Drodzy, czyli dostarczenie towarów i usług. Niby weryfikacja wydatków, tak to zostało nazwane, a sprawdzamy, czy realizowano zakres rzeczowy. Dalej, faktyczny stan realizacji zgodny z umową i odpowiada wnioskom o płatność. Czyli czy realizuję projekt tak, jak zapisałem we wniosku i czy sprawozdaję z tego, co jest faktycznie wykonane. I tu podkreślam, żadnej fantazji we wnioskach o płatność. Mam 2 takie znajome, które prowadzą przedszkole na terenie województwa, czy przedszkole, czy żłobek, to nie ma znaczenia. Zamówiły sprzęt i wykonawca namówił je do tego, żeby podpisały protokół odbioru, zanim ten sprzęt dostarczy. Czyli poświadczyły nieprawdę. W kodeksie karnym jest miejsce dla takich. Między 276 a 297 artykułem mamy sporo takich nadużyć właśnie, przestępstw dotacyjnych i to akurat kwalifikuje się jako poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne. Czyli dziewczyny poświadczyły nieprawdę, że dostarczono im sprzęt.
absolutnie żadnej fantazji we wnioskach o płatność. Żadnego potwierdzenia, że coś zrealizowano, jeżeli tego nie macie, bo kontrola może weryfikować wszystko, co ujęte już we wniosku o płatność. One złożyły wniosek o płatność i liczyły na to, że ominie je kontrola. No niestety kontrola, złośliwość losu, zapowiedziała się, zanim jeszcze ten wykonawca dostarczył im sprzęt, którego odbiór potwierdziły dużo wcześniej. No i powiedziałbym, dziewczyny mało nie osiwiały, czekając aż on dostarczy sprzęt, czy zdąży dostarczyć, zanim przyjdzie kontrola. Więc bardzo przestrzegam. Poświadczenie nieprawdy już kwalifikuje się jako nadużycie. Jeżeli Państwo popełniliście jakąś omyłkę, coś niewłaściwie rozliczyliście, gdzieś w dokumentach dopuściliście się jakiegoś błędu, to okej. Ale jeżeli potwierdziliście, że coś jest, a czegoś nie ma, realnie, to już jest nadużycie. Co jeszcze w weryfikacji tych wydatków będziemy mieli? Rzeczywiste poniesienie wydatków. W projektach FS-u zwłaszcza nie bada się wszystkich wydatków na wyciągu bankowym, a kontrola w miejscu czy w siedzibie będzie to sprawdzać. Będzie sprawdzać również kwalifikowalność, zgodność z przepisami krajowymi, unijnymi i z wytycznymi kwalifikowalności wydatków. Poza tym mamy taką szczególną formułę, która się nazywa wizytą monitoringową. W czasach realizacji projektów w formie stacjonarnej, zwłaszcza w FS-ie, mieliśmy tę formę wykorzystywaną. Zespół kontrolny przychodził na zajęcia i patrzył, czy one się odbywają. Czy grupa docelowa się zgadza, czy liczba uczestników na liście i na sali się zgadza, czy obowiązki informacyjno- i promocyjne są zrealizowane. Te kontrole trwały zwykle kilkanaście, 20, 30 minut, więc to były takie dodatkowe formuły. Teraz mogą się odbywać na zajęciach online. Jeśli na przykład zostaniecie Państwo poproszeni o przekazanie linku do zajęć, które odbywają się drogą elektroniczną, może się tak zdarzyć, że na zajęciach pojawi się kontrola właśnie prowadzona w formule online. No jest to takie pośrednie rozwiązanie zastępujące wizyty monitoringowe. Wizyty monitoringowe to była jedyna z takich planowych form kontroli, która nie była zapowiadana. Poza tym nie zapowiada się jeszcze kontroli doraźnej, ale ten rodzaj kontroli jest związany już z prawdopodobieństwem wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć, czyli z pewnymi podejrzeniami wobec beneficjenta. Wszystkie pozostałe formy kontroli są zapowiadane. O wizycie monitoringowej już Państwu trochę powiedziałem. Jeśli chodzi jeszcze o czynności kontrolne, warto Państwu o tym kilka słów dodać. Najpierw instytucja planuje czynności kontrolne i przekazuje Wam informacje o kontroli. Co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli powinniście otrzymać informację, że ona jest planowana. Nierzadko zdarzy się tak, że będziecie proszeni również o przekazanie już jakichś dokumentów w wersjach elektronicznych, zanim kontrola się zacznie, właśnie po to, żeby zespół mógł się przygotować. Później prowadzone są czynności kontrolne. Stacjonarnie zwykle trwało to 2 dni i był to dwuosobowy zespół. Następnie sporządzana jest informacja pokontrolna z ewentualnymi zaleceniami czy rekomendacjami, którą Państwo otrzymują. Kiedyś była podpisywana przez podmiot kontrolowany, no teraz nie jest z oczywistych względów, natomiast podpisanie takiej informacji nie oznacza zgodzenia się z informacją pokontrolną, a po prostu odebranie. A taka informacja pokontrolna, kiedy zostanie sporządzona i beneficjent posiada jakieś zastrzeżenia względem tego, co zostało przygotowane, zawsze może złożyć pisemnie uzasadnione uwagi. Ma na to 14 dni. Zresztą w informacji pokontrolnej zawsze musi być pouczenie na ten temat. Następnie instytucja ewentualne zastrzeżenia rozpatruje
i sporządza końcową informację pokontrolną. Jeśli pojawią się nieprawidłowości, o których trzeba poinformować Komisję Europejską, a to są nieprawidłowości dużej wartości, celowe, związane przede wszystkim z kwestiami finansowymi, to instytucja raportuje takie nieprawidłowości, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Następnie kontrola jest rejestrowana w systemie SL i jeśli były zalecenia, na przykład instytucja napisała następnym razem zróbcie inaczej, to zastrzeżenia się monitoruje. Sposób monitorowania był w informacji pokontrolnej, czyli czasem instytucja zażąda przekazania skanów dokumentów, czasem odbędzie się po prostu rozmowa telefoniczna, a może się zdarzyć nawet ponowna kontrola. Tylko to najrzadziej, akurat ta formuła będzie występowała najrzadziej. Drodzy Państwo, mamy w takim razie z teoretycznego punktu widzenia kontrolę omówioną w miejscu realizacji i będę chciał Państwu pokazać dokumenty, pokazać taką listę sprawdzającą. Już działa, dobra. No właśnie, przeszedłem do sedna wypowiedzi i przeciął. Drodzy Państwo, będę chciał Wam pokazać listę sprawdzającą kontroli. W związku z tym one są trochę mniej dostępne niż my byśmy chcieli. Da się je znaleźć, ale trzeba długo szukać. Więc ja udostępnię Państwu taką listę sprawdzającą kontroli z innego województwa, projektu FS-owskiego, a Państwo będziecie sobie mogli ją prześledzić. W związku z tym, że mieliśmy zaplanowaną przerwę, to zróbmy sobie 4-5 minut przerwy. Ja w tym czasie Wam wrzucę link do czata i spod tego linku będziecie sobie mogli pobrać tę listę sprawdzającą, żeby zobaczyć i orientować się, jak sytuacja w kontroli wygląda. Więc zarządzam 5 minut przerwy. W międzyczasie Państwo możecie złapać coś do picia, a ja po prostu wrzucę Wam link do list sprawdzających. Wracamy, proszę Państwa. Załączyłem Wam link w czacie, wrzuciłem Wam link i macie tam Państwo do ściągnięcia 2 pliki. To są listy sprawdzające wizyt monitoringowych. Link jest aktywny 7 dni. Na amerykańskim serwerze wymiany plików jest dostępny, stabilny, więc można sobie pobrać, jeżeli Państwo sobie życzycie. A ja w krótkich słowach postaram się Wam to omówić. Jako że o tych listach sprawdzających można mówić spokojnie 2-3 godziny, to postaram się po prostu otworzyć u siebie taką listę i to tylko listę związaną z kontrolą w miejscu lub siedzibie i opowiedzieć Państwu o takich najważniejszych rzeczach, które tam są. No nie da się niestety, tak jak mówię, wszystkiego naraz załatwić od początku do końca, ale będziecie wiedzieli, co jest najważniejsze i gdzie tych nieprawidłowości, nadużyć jest najwięcej. Więc za chwilę zaprezentuję Państwu swój ekran, żebyście wiedzieli co i jak. Celowo nie pokazuję Wam listy z warmińsko-mazurskiego, bo musiałbym ją wyciągnąć nieoficjalnymi kanałami, a zachodniopomorska jest niemal identyczna i dostępna. Więc z tego powodu chcę Wam pokazać tę listę. W tej chwili już powinniście widzieć, tak, widzicie na swoich ekranach listę. Ja, żeby Państwu nie obciążać łącza, bo może się okazać, że będzie się zacinać, wyłączę na chwilę swoją kamerę, wtedy łatwiej będzie Wam śledzić tę treść. Spójrzcie proszę na listę. W pierwszym punkcie mamy zgodność rzeczową realizacji projektu. I ta część listy sprawdzającej, właśnie z taką listą przychodzi kontroler, w zasadzie zespół kontrolujący i musi przejść w trakcie kontroli przez wszystkie zagadnienia, które dotyczą danego projektu. Ta lista ma 21 stron. Część rzeczy jest traktowana mocno ogólnie po łebkach i na szybko. Część natomiast będzie podlegać wnikliwej kontroli i tu wszystko zależy od rodzaju projektu, od sposobu rozliczania, czyli czy jest to ryczałt, czy rzeczywiste wydatki
i zakresu. Bo nawet w projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych mogą się pojawić takie zagadnienia, które będą wymagały długiej i szczegółowej analizy, a mogą się pojawić proste tematy budowlane, gdzie sprawdzenie zgodności z protokołem odbioru i sprawdzenie zamówienia z wnioskiem o dofinansowanie w zupełności wystarczą do stwierdzenia, że temat jest zrealizowany poprawnie. Czyli sposób podejścia do tej listy i szczegółowość weryfikacji zależy od tego, jaki mamy rodzaj projektu. Kontrolujący sobie na liście oznacza tak albo nie, czyli spełnia, nie spełnia i ewentualnie dopisuje uwagi czy uzasadnienia dotyczące negatywnej oceny pewnych zagadnień. W tej pierwszej części mamy takie zagadnienia, czy projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie, z kryteriami wyboru. Ważna rzecz, pamiętajcie o tym, że za niektóre dodatkowe zobowiązania wzięliście punkty w ocenie. Ogromną wagę proszę przyłożyć do klauzul społecznych w zamówieniach w projektach FRR-u. Tu się robi dużo problemów, bo deklarujecie Państwo, że będziecie stosować klauzuły społeczne. Później może to wyjść dosyć śmiesznie, bo na przykład robiąc zamówienie na remont dachu dla klienta pod Olsztynem, trzeba było uwzględnić klauzule społeczne, czyli możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej albo niepełnosprawnej do realizacji tego zlecenia, bo beneficjent wziął dodatkowe punkty za to zobowiązanie, że w zamówieniach będzie klauzule społeczne stosował. Więc uważajcie proszę na takie detale. One są tutaj zobrazowane w punkcie 1.2. Czy projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru? Znowu, czy realizacja odbywa się zgodnie z wnioskiem, terminowo, czy wnioski o płatność przekazują faktyczne, prawdziwe informacje na temat projektu, czy projekt monitoruje wskaźniki, pojawia się takie pytanie. Czyli czy wskaźniki, z których sprawozdajecie, są faktycznie zrealizowane? Czy beneficjent ma produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli? Mówiłem Wam o tym, że bada się, czy zrealizowano dostawy, usługi, roboty. Macie tutaj na liście sprawdzający przejaw bezpośrednio tego. Czy produkty są odpowiedniej jakości? Trudna kwestia, ale jeżeli chodzi o jakość, to przede wszystkim jakości wymaganej umową z wykonawcą. Czy zakupione elementy infrastruktury sprzętu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? Czy jest ryzyko niezrealizowania założeń projektu albo osiągnięcia wskaźników? Czy realizowane są działania z zakresu równości szans? Dalej, oczywiście ta równość szans jest podzielona na trzy elementy, na trzy dziedziny, natomiast dalej pojawia się drugi punkt związany z kwalifikowalnością uczestników i danymi osobowymi. Tu przestrzegam szczególnie projekty ryczałtowe i szczególnie projekty FS-u. W FRR-ze nie ma uczestników, a temat ochrony danych osobowych jest dużo bardziej poważnie traktowany przez kontrolę FS-u niż przez kontrolę FRR. Czy liczba uczestników się zgadza z wnioskiem? Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające ich kwalifikowalność? Czy dokumenty zgadzają się chronologicznie z działaniami w projekcie? Czyli czy najpierw była rekrutacja, a następnie wypełnienie dokumentów i na koniec wsparcie na rzecz uczestników? Czy beneficjent prowadzi rekrutację zgodnie z wnioskiem? To jest ważne, bo w niektórych wnioskach macie zapisy o listach rezerwowych, o rekrutacjach uzupełniających i kontrola takie rzeczy sprawdza. Czy rekrutacja jest bezstronna i nie dyskryminuje żadnej z grup? Czy są wszystkie dane uczestników związane ze wskaźnikami i z monitorowaniem? Czy dane papierowe są zgodne z danymi sprawozdanymi przez beneficjenta? Po co przetwarza się dane osobowe? No właśnie, i tu się zaczyna temat. Po pierwsze, czy tylko w celu realizacji projektu? To jest najważniejsza z przesłanek w ogóle kontrolowanych w ochronie danych osobowych. Czy dane są przetwarzane zgodnie z ustawą i umową o dofinansowanie? Czy uczestnicy podpisali klauzule informacyjne?
wszyscy, którzy przetwarzają, są upoważnieni pisemnie do przetwarzania danych na wzorze, który jest pod umową o dofinansowanie. Czy jest rejestr osób upoważnionych, czy z wykonawcami, którzy będą przetwarzać, są zawarte umowy powierzenia przetwarzania. To jest bardzo rozległy temat i jemu trzeba poświęcić dużo uwagi. Z tego co wiem, Państwo mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu było szkolenie z ochrony danych osobowych w projektach. Mi się zdarza je czasem prowadzić, nie powiem, żeby to był jakiś bardzo ulubiony temat, ale jest trudny. I w temacie ochrony danych osobowych tych nieprawidłowości jest sporo. O tyle dobrze, że one nie powodują uszczerbku na finansach Unii Europejskiej. Czyli to nie jest typowa nieprawidłowość, to jest uchybienie. Ale trzeba to wyprostować i koniecznie trzeba to zrobić, bo ewentualnie można się narazić na karę z tytułu nienależytego zarządzania projektem. I to w projektach FS-u jest i zdarza się. Pojawiło się pytanie, czy jeżeli mamy umowę z projektem, umowę na projekt finansowany z FRR-u, a papier firmowy ze znakami funduszy europejskich używany był ze znakiem FS-u, czy to jest duże uchybienie? Jeszcze nie doszliśmy do informacji i promocji, natomiast odpowiem od razu. To jest jedno z moich ulubionych uchybień. Ono nie jest poważne, ale powoduje poważne konsekwencje. Finansowych nie będzie, nie ma nieprawidłowości w związku z tym, ale konsekwencją będzie konieczność poprawy tych logotypów. Najczęściej w postaci naklejek. Więc lepiej zrobić to, zanim znajdzie kontrola. Naklejanie tych naklejek, no bo zmiana, przerabianie dokumentów absolutnie jest zakazane. Więc skończy się naklejaniem naklejek z prawidłowymi logotypami. Syzyfowa praca, tyle mogę Państwu powiedzieć. Miałem okazję to z kilkoma beneficjentami robić, pomagać im w tym. Nic przyjemnego. Jeśli chodzi o dalsze zagadnienia z listy sprawdzającej, proszę spojrzeć na rozliczenia finansowe. Tu pojawi się kwestia przejrzystości finansów. Czy ponosicie wydatki projektu z rachunku bankowego projektu? Czy opisujecie dokumenty księgowe, jeśli jest ten obowiązek na Was nałożony, a nie jest nałożony tylko na wydatki rozliczane uproszczonymi metodami? Czy wydatki są rozliczane w wysokości, która wynika z wyciągu bankowego i z dokumentów finansowych? Czy dostarczono usługi, towary, które zostały opłacone? Takie pytania się tu w początkowej części tej listy pojawiają. Dalej są typowe pytania o kwalifikowalność, czy wydatki są przejrzyste, czy są niezbędne do realizacji projektu, czy zastosowano odpowiednie procedury dotyczące zamówień. Sama sekcja zamówień znajduje się gdzie indziej, więc zobaczycie ją za chwilę. Czy przypadkiem wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, czy właściwie dzielę koszty pośrednie i bezpośrednie. Następnie pojawiają się kwestie dotyczące ryczałtów, czyli czy wydatki ryczałtowe nie przekraczają limitów. Zagadnienia dotyczące innych limitowanych kategorii i tu zwracam uwagę projektu FRR-u. Państwo macie specyficzne limitowane kategorie, jak chociażby financing, jak na przykład przygotowanie studium wykonalności i w tych kategoriach również wydatków poprzekraczać nie wolno. Trzeba śledzić ewentualnie jakieś oszczędności w projekcie. Jeśli na przykład na robotach budowlanych macie Państwo jakieś braki środków, a na usługach są nadwyżki i przesuwać te pieniądze za zgodą instytucji, bo w FRR-ze się tylko za zgodą instytucji przesuwa, bo nie rozliczycie wydatków powyżej limitów, które były założone w wniosku, a szkoda by było, żeby jakieś pieniądze zwrócić, kiedy w innym miejscu po prostu ich brakuje.
Pojawiają się pytania dotyczące wyodrębnionej ewidencji wydatków. To jest bardzo ważny temat na start projektu. Wyodrębnioną ewidencję trzeba prowadzić w momencie rozpoczęcia realizacji finansowej, czyli tak naprawdę trzeba ujmować te wydatki na odpowiednich kontach, jeżeli mówimy o pełnej rachunkowości, kontach przypisanych tylko do projektu. I to jest rzecz, która jest teoretycznie sprawdzana na wnioskach o płatność, ale opiekunowie raczej nie potrafią tego szczegółowo zweryfikować, więc bada się to na kontrolach w miejscu realizacji w firmie. Następnie są pytania o wkład. Czy wkład jest zapewniony i czy jest odpowiedniej wysokości? Czy nie zdarza się tak, że jego wartość nie odpowiada temu, co założono w wniosku o dofinansowanie? Jeśli jest nadmierny, to nie ma specjalnego znaczenia, bo instytucja wówczas tylko wyżkę wkładu wyrzuci do wydatków niekwalifikowalnych. Natomiast jeśli jest za mały, to pojawia się nieprawidłowość. I dosyć poważna nieprawidłowość, która zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie skutkuje obniżeniem dofinansowania do poziomu, jakiemu odpowiada wniesiony wkład. Czyli jeśli wnieśliście tylko połowę wkładu, to instytucja może obniżyć poziom dofinansowania do połowy, ponieważ wkład jest niewystarczający. Teraz w czasie pandemii część wkładów nie jest możliwa do wniesienia, więc to kryterium traktuje się dosyć łagodnie, ale tylko wtedy, kiedy są ku temu przesłanki, kiedy na przykład zajęcia w projekcie FS-u nie mogą się odbywać stacjonarnie. Następnie kwestie dotyczące VAT-u, czy VAT jest kwalifikowalny, czy beneficjent przypadkiem nie posiada tytułu do jego odzyskania. I pytania dotyczące jakości wykonywanych usług merytorycznych, czyli czy usługi, które zlecił beneficjent, są odpowiedniej, właściwej jakości, zgodne z zamówieniami. Następnie pojawiają się sekcje dotyczące zamówień. Tu, proszę Państwa, no można opowiadać 2 dni o wymaganiach. W związku z tym ja postaram się powiedzieć Państwu, gdzie jest najwięcej nieprawidłowości, żebyście byli gotowi do gdzieś tam śledzenia, czy w Waszych projektach przypadkiem nie ma jakichś błędów. Pierwsza rzecz to są terminy publikacji ogłoszeń. Są dziesiątki korekt finansowych, zwłaszcza na zasadzie konkurencyjności, związanych z tym, że ogłoszenia opublikowane są za krótko, że 7 dni publikacji odczytane zostaje jako 7 dni, ale nie 7 pełnych dób, a to mają być pełne doby. W związku z tym pojawia się coraz więcej korekt właśnie za terminy. Poza tym pojawiają się korekty za brak dokumentów potwierdzających niepowiązanie zamawiającego i wykonawcy, czyli oświadczeń. Dużo korekt jest związanych z opisem przedmiotu zamówienia, z używaniem nazw własnych. Ja miałem okazję dosłownie dziesiątki razy w tym województwie bronić beneficjentów przed korektami w zamówieniach. Właśnie znaczna część z nich dotyczyła tego, że zapisano na przykład, że kupujemy piec, który będzie 7-półkowy, a odległość między półkami to będzie 6 cm. I tym sposobem ograniczono zakres potencjalnych zakupów do 1 sztuki konkretnego producenta, czyli ograniczenia konkurencji. Znowu wpisanie nazwy własnej, marki jakiegoś rozwiązania też często wiąże się z korektą ze względu na ograniczanie konkurencji. O tym dużo mówią wytyczne kwalifikowalności, że nie wolno używać nazw własnych, chyba że inaczej nie jesteśmy w stanie opisać przedmiotu zamówienia. 15 minut przed dzisiejszym szkoleniem miałem takie pytanie. Czy ja mogę użyć nazwy procesora w komputerze? I odpowiedziałem, że tak, tylko musi Pani opisać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne.
Co jeszcze w zamówieniach jest często nieprawidłowością i na to trzeba bardzo uważać? Kryteria i sposób przyznawania punktów. Możecie Państwo stosować kryteria pozacenowe. Ja bardzo do tego zachęcam. Ale po pierwsze musicie przejrzyście opisać, za co przyznajecie punkty. Po drugie musicie opisać, na jakiej podstawie te punkty przyznajecie. Czyli czy na podstawie oświadczenia, referencji i innych dokumentów. Sporo korekt zdarza się również w związku z warunkami albo kryteriami znacznie przekraczającymi niezbędne do wykonania zamówienia. I kończy się to tak, że najczęściej beneficjent chciał po prostu ściągnąć do realizacji zamówienia znajomy podmiot, więc wywindował poprzeczkę oczekiwań bardzo wysoko, równocześnie wiedząc, że ten znajomy podmiot spełnia kryteria. I później okazuje się na przykład, że zamówienie warte jest 200 000 złotych, a beneficjent żąda ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej na co najmniej 1 000 000. No, tym sposobem ogranicza konkurencję i dostaje korektę finansową. No i ostatnia bardzo ważna przesłanka dotycząca korekt i nieprawidłowości w zamówieniach to jest nieuprawnione dzielenie zamówień. Czyli podzielenie tego, co jest jednym zamówieniem po to, żeby zejść poniżej progów procedur. I miałem taki przypadek, gdzie jeden z beneficjentów zamawiał sprzęt do wypieku i do mrożenia ciasta w piekarni czy cukierni i zarzucono mu, że w nieuprawniony sposób podzielił zamówienie, ponieważ sprzęt piekarniczy i te zamrażarki stanowią jedną całość i powinno być jedno zamówienie. Natomiast z drugiej strony pojawiła się w sierpniu nowa korekta w taryfikatorze, która mówi o tym, że 5% korekty należy się za brak uzasadnienia niepodzielenia zamówienia na części. Komisja Europejska mówi o tym, że należy dopuszczać do realizacji zamówień małe podmioty. Małych, małych, średnich wykonawców. W związku z tym należy zamówienia dzielić na części tak, żeby można było realizować je w sposób podzielony przez kilku wykonawców. I jedna z takich przykładowych korekt, które się ostatnio zdarzyły, to korekta za to, że zamawiający chciał znaleźć jednego wykonawcę, który wykona roboty budowlane i dostawę wyposażenia do hotelu czy restauracji, nie ma znaczenia. Należało to zamówienie podzielić na dwie części. Jedną budowlankę i drugą dostawę wyposażenia i wtedy nie byłoby ograniczenia konkurencji. Gdyby znalazł się podmiot, który wygra w obu częściach i zrealizuje zarówno budowlankę, jak i wyposażenie, ok. Jeśli by się nie znalazł, no to i tak jesteśmy bezpieczni, bo na drugą część może realizować ktoś inny. A ograniczenia konkurencji nie było. Więc tu bardzo ważna rzecz, żeby zwracać uwagę na dzielenie zamówienia na części w miarę możliwości. Tych nieprawidłowości w zamówieniach jest cała masa. Starałem się Państwu powiedzieć o tych, które realnie występują. Ja mam przed oczami kontrolerów, którzy je nakładają, więc bardziej to nie są nieprawidłowości jakieś abstrakcyjne, tylko te, które realnie występują w naszym programie. W zasadzie konkurencyjności i w PZP tak naprawdę one są niemal identyczne, pozwoliłem sobie te zagadnienia spiąć razem i zrobić z tego jedno zagadnienie. W personelu kontrola będzie sprawdzać, czy personel zatrudniany jest zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności, a przede wszystkim, czy dokumenty zaangażowania wskazują na to, że to będzie zatrudnienie w projekcie. Czy obowiązek informacji i promocji, czyli logotypy są właściwe. Do tego w personelu sprawdzane były
Teraz mamy chwilę przerwy, bo zawieszone są wytyczne kwalifikowalności w tej części. Limity zaangażowania były sprawdzone. 276 godzin na miesiąc to był limit czasu pracy personelu projektu, w tej chwili nieobowiązujący, bo wytyczne czasowo zawieszone, w tej części oczywiście. Więc jeżeli mówimy o personelu, to również kwestia kompetencji i doświadczenia. Personel projektu ma spełniać wymagania, które opisaliście we wniosku. No i zdarzają się takie przypadki, jak w jednym z mazowieckich szpitali, gdzie wskazano, że lekarz prowadzący badania profilaktyczne ma 20 lat doświadczenia, a następnie lekarz zrezygnował. I beneficjent zamiast zapytać instytucji, czy będzie ok, jak nowy lekarz będzie miał tego doświadczenia 9 lat, bo to w zasadzie już niewielka różnica, to dopuścił się nieprawidłowości i zaangażował personel bez zgody i nowy lekarz realizował swoje obowiązki, nie mając wymaganego doświadczenia. Instytucja podeszła dosyć radykalnie, nałożyła korektę. Wszystkie badania przeprowadzone przez tego nowego lekarza niespełniającego wymagań uznała za wydatki nieprawidłowe i nakazała zwrot środków. Radykalne podejście, no może się zdarzać, więc zwracajcie proszę uwagę. Oczywiście te kwalifikacje czy doświadczenie personelu powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. No na przykład, jeżeli to jest kwestia wykształcenia, to chociażby kopią dyplomu. Szczególna sytuacja dotycząca umów o dzieło, które w projektach się zdarzają, ponieważ instytucje są w pewnym stopniu z zewnątrz zobligowane do sprawdzania, czy zatrudnienie na dzieło jest legalne. Oznacza to, że muszą sprawdzić, czy aby ta umowa o dzieło nie jest umową zlecenia. Bo jeśli jest, to w takiej sytuacji będziemy mieli trochę zamieszania i instytucja może uznać za kwalifikowany taki wydatek. No bo jest to naruszenie przepisów prawa krajowego i jak przypominacie sobie Państwo definicję nieprawidłowości, o której mówiłem wcześniej, wpisuje się jak najbardziej w tę definicję. Więc na to proszę bardzo, bardzo uważać. Później pojawia się kwestia pomocy publicznej. W bardzo nielicznych przypadkach udzielacie pomocy publicznej, częściej sami z niej korzystacie, ale w przypadku pomocy sprawdza się jej legalność, czyli tak naprawdę spełnienie wymagań ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej. Odpowiedniego udokumentowania tego, że ktoś o pomoc wnioskuje, wszystkich załączników, jakie są z tym związane i właściwej sprawozdawczości z udzielonej pomocy. Nie wchodzę szczegółowo w pomoc publiczną, bo to są bardzo nieliczne przypadki, tak jak powiedziałem. Potem mamy uproszczone metody. W uproszczonych metodach rozliczania wydatków tu akurat kwoty ryczałtowe, ale tyczy się to wszystkich z wyjątkiem kosztów pośrednich. W uproszczonych metodach pytania, które zadają kontrolerzy sobie, to pytania dotyczące wykonania zadań, osiągnięcia produktów i rezultatów. Nie mogą badać dokumentacji finansowej, nie mogą badać angażowania personelu, bo cały rozdział nie działa i nie mogą badać zamówień w postaci rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. W związku z tym badają zakres rzeczowy. To, co Państwu powiedziałem, przez to, że mają trochę za dużo czasu, większą wagę przykładają do uczestników projektu, większą wagę przykładają do kwestii związanych z ochroną danych osobowych, czy takich, których po prostu się zwykle szczegółowo nie bada. Czyli wszystkie kryteria czy pytania związane z uproszczonymi metodami
są związane z merytoryczną realizacją. Czy zakres merytoryczny się zgadza, czy jakość się zgadza, czy wskaźniki osiągnięto, czy są dokumenty potwierdzające osiągnięcie tych wskaźników. Tego dotyczą wszystkie pytania, które się pojawiają. Również dotyczące stawek jednostkowych, bo te uproszczone metody są do siebie bardzo, bardzo podobne. Różnią się tak naprawdę tylko sposobem rozliczania. Następnie ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji. Czy dokumentacja jest przechowywana w sposób bezpieczny, poufny i dostępny? Czyli czy nie trzymacie danych osobowych na wierzchu, czy dokumentacja jest właściwie zarchiwizowana? To jest pytanie, które będzie szczególnie dotyczyło kontroli trwałości i kontroli na zakończenie realizacji projektu. Ono się tu w kontroli w trakcie realizacji pojawia, natomiast nie ma jakiegoś takiego ogromnego znaczenia. Dalej badana jest informacja i promocja. Czy beneficjent realizuje wymagania zgodnie z podręcznikiem informacji i promocji? Jeśli tak, to świetnie, natomiast bada się po prostu przejawy tej realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych. Czy na dokumentach są logotypy? Czy w przypadku projektu FS-u jest plakat informacyjny, a w przypadku projektu FRR-u tablica informacyjna, a później tablica pamiątkowa? Bada się, czy pojawiają się informacje na wszystkich materiałach promocyjnych o tym, że projekt jest współfinansowany. No i czy te logotypy są poprawne? Mieliśmy tu już pytanie wcześniej o poprawność logotypów. Pojawiło się nam pytanie, czy w przypadku projektów rozliczanych uproszczonymi metodami może się pojawić sytuacja, że instytucja będzie mogła wymagać dokumentów księgowych. W naszym województwie nie spotkałem się jeszcze z tym przypadkiem, ale widziałem taki jeden przypadek i instytucja na podstawie dokumentu księgowego badała zakres zakupów. Czy kupiono wszystko, co było założone we wniosku o dofinansowanie? Nie interesowały jej wydatki, a interesował ją zakres. Zasadniczo nie powinna mieć wglądu do tych dokumentów finansowych, ale przypominam tylko Państwu, że instytucje spoza systemu wdrażania funduszy europejskich mają prawo wglądu do tych dokumentów bez żadnych ograniczeń. Miałem taką sytuację, gdzie moja koleżanka zadzwoniła niejako z pretensją, że jest kontrolowana w projekcie ryczałtowym i okazuje się, że niestety dokumenty finansowe chcą sprawdzać. Ja pytam, kto? A ona mówi Najwyższa Izba Kontroli. Odpowiadam, że oczywiście mogą, więc ona pyta mnie o podstawę. Na jakiej podstawie? No i uzyskała informację na podstawie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Drodzy Państwo, tak, w informacji i promocji jeszcze duże znaczenie oznakowanie miejsca realizacji projektu. No skoro kontrola się w miejscu lub siedzibie odbywa, to jest to również sprawdzone. Informacja o projekcie na stronie internetowej, to też jest wymóg z umów o dofinansowanie. Powiem tak, nieprawidłowości w informacji i promocji w zasadzie nie ma, ponieważ nie ma szkody na budżecie Unii Europejskiej. Ale mogą być uchybienia i w przypadku projektów FS-u może się zdarzyć, że te uchybienia będą karane finansowo jako rażące naruszenia w zakresie zarządzania projektem. Więc lepiej, żeby nie było uchybień w informacji i promocji. Później pojawiają się pytania dotyczące projektów partnerskich, które tak naprawdę dotyczą legalności wyboru partnera, bo podmiot publiczny takiego partnera musi wybierać zgodnie z ustawą wdrożeniową. I pytania dotyczące projektów grantowych, czyli projektów, gdzie beneficjent rozdaje dofinansowania, daje dotacje, na przykład na założenie działalności gospodarczej. Tu kwestia wyłaniania potencjalnych uczestników. Zauważcie natomiast ostatnie pytanie. Te wszystkie pytania wyżej były pytania o uchybienia i nieprawidłowości, a tu, czy podczas kontroli wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieuczciwe postępowanie beneficjenta, skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia. I tym sposobem instytucja bada na sam koniec
czy przypadkiem nie ma podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, czyli czy nie ma podejrzenia celowego. Macie Państwo do dyspozycji te listy sprawdzające. One są w czacie, tak jak mówię, ten link działa tydzień, natomiast obawiam się, że później nie wrócicie do tego linku, jeśli nie skopiujecie go sobie teraz albo nie ściągniecie. To są szczecińskie karty, listy sprawdzające. Macie tam jeszcze listę z wizyty monitoringowej, natomiast ze względu na okoliczności, które nam w tej chwili panują, możemy sobie te listy pominąć. Prezentację z tego naszego spotkania dostaniecie Państwo razem z potwierdzeniem udziału w szkoleniu, więc będziecie też sobie mogli tam w niej przejrzeć, wrócić do paru rzeczy. Natomiast ja chciałbym jeszcze Wam powiedzieć kilka słów na temat przypadków tych nieprawidłowości i nadużyć. Jak widzicie definicję w tej chwili w prezentacji, nadużycie będzie jakimkolwiek celowym działaniem naruszającym interesy finansowe Unii Europejskiej, mówiąc najkrócej. Więc nadużycie będzie się charakteryzowało celowością, nieprawidłowość ona nie będzie miała takich znamion, będzie po prostu błędem. Działa i teraz jeszcze mnie słychać właśnie. Jest korupcja. Jest korupcja. Nie zamknąłem jeszcze tematu. Spokojnie, proszę Państwa. Korupcja jest szczególnym przejawem nadużycia. Natomiast z nadużyciami jest o tyle problem, że temat staje się kryminalny, ponieważ trzeba udowodnić celowość. Działania korupcyjne, które zdarzają się jako nieprawidłowości w niektórych projektach, związane są przede wszystkim z korzyściami majątkowymi w związku z zamówieniami, ze zleceniem realizowanych działań w projektach wykonawcom, ewentualnie ze zmowami cenowymi, które są takim szczególnym znowu przejawem działań korupcyjnych. Więc to jest taki bardzo poważny rodzaj nieprawidłowości. Natomiast chciałbym też powiedzieć jeszcze w kilku słowach o takiej praktyce związanej z orzecznictwem sądów na temat nieprawidłowości u nas w kraju i na przykład nie ulega wątpliwości, bo przez pewien czas pojawiały się takie wątki, że szkoda musi być realna, żeby wystąpiła nieprawidłowość. Szkodę potencjalną potwierdził już w 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny, więc nie bardzo jest nad czym się zastanawiać. Wystarczy, że przedłożymy do rozliczenia wydatek, który jest nieprawidłowy i możemy mówić o nieprawidłowości. Przestępstwa są szczególnym rodzajem nadużyć finansowych. I takie typowe, które się pojawiają, to 276 i 297 artykuł Kodeksu Karnego, czyli poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne, czyli fałszywe oświadczenia, albo posługiwanie się przerobioną, podrobioną dokumentacją w celu uzyskania lub rozliczenia środków dofinansowania. Bardzo Państwa przestrzegam przed jakimkolwiek fantazjowaniem w protokołach odbioru, jakimikolwiek poświadczeniami wykonania usług, których nie było, bo to już wchodzi w kodeks karny. To już są poważne tematy. Tak samo bardzo przestrzegam przed przerabianiem dokumentów. Jeśli jakiś uczestnik nie podpisał dokumentu, to ganiamy go, dopóki nie uzyskamy podpisu. Jeżeli wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy, to nie płacimy mu, dopóki nie dostarczy wszystkich dokumentów, bo później będziemy musieli uciekać się do rozwiązań, które w majestacie prawa są po prostu niedopuszczalne.
Spośród takich nieprawidłowości, o których Państwu już mówiłem, warto podkreślić te, które są najczęściej występujące. Niedotrzymywanie terminów, czyli rozliczanie, nienaliczanie kar, które były zawarte w umowie za niedotrzymanie terminu przez wykonawcę, jak najbardziej, ale również w przypadku samego beneficjenta niedotrzymywanie terminów związanych z rozliczeniem zaliczki chociażby może być uznane za nieprawidłowość. I przetrzymanie zaliczki powyżej terminu dopuszczalnego przez instytucję, zwłaszcza w FRR-ze, jest karane zwyczajnie odsetkami, koniecznością zwrotu i odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, za jej przetrzymanie. Nieracjonalność w poniesieniu wydatku to przede wszystkim związane z dokumentacją zamówienia, bo ta racjonalność i przejrzystość jest udowadniana procedurami związanymi z udzieleniem zamówień. Niepełna realizacja zadań czy brak realizacji zadań, działań w projekcie, a potwierdzenie ich odbioru, no to już powoli zaczyna wyglądać jak nadużycie finansowe. Większość nieprawidłowości nie będzie podlegała zgłaszaniu instytucji. No tu jest dużo przykładów jeszcze w prezentacji nieprawidłowości, ale nie bardzo chcę Państwa uczyć nieprawidłowości. Większość z nieprawidłowości, które wystąpią, będzie zgłaszana instytucji w postaci, no właśnie, wyników kontroli, niekwalifikowalności stwierdzonych na wnioskach o płatność, ale źródłem informacji mogą być nie tylko kontrole dokumentów czy weryfikacje wniosków o płatność. Jak widzicie Państwo, metodą wykrycia mogą być donosy i skargi, mogą być informacje prasowe. Wszystkie instytucje w swoich politykach przeciwko nieprawidłowościom i nadużyciom piszą o tym, że traktują poważnie wszelkie skargi, donosy czy właśnie informacje z mediów, ponieważ one mogą wskazywać na nieprawidłowości i nadużycia. Bardzo często się nie sprawdzają. Taka jest praktyka, ale no muszą zostać potraktowane, bo nawet gdyby 1 na 100 się sprawdziła, to należałoby to zweryfikować. Komisji większości nieprawidłowości się nie zgłasza. Nadużycia zgłasza się niemal wszystkie. Natomiast pojawiają się również zewnętrzne instytucje, które nieprawidłowości ścigają. Mamy Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, tak zwany OLAF. Ja miałem okazję nawiązać z nimi współpracę, natomiast sam urząd zajmuje się raczej dużymi tematami, raczej poważnymi nadużyciami finansowymi w dużych projektach, tematami korupcyjnymi. Natomiast urząd ma swoje strony internetowe, na których można przy pomocy formularza elektronicznego zgłosić w każdym języku urzędowym takie nadużycia. Polski jest językiem urzędowym Unii Europejskiej i oni te tematy podejmują. Albo przekierowują je do innych instytucji na poziomie regionalnym czy na poziomie krajowym, albo wszczynają kontrolę sami. Powiedziałbym, że ten urząd jest pewnego rodzaju policją funduszową, międzynarodową, więc może nawet funduszowym Interpolem. I proszę Państwa, jeszcze ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, jakie są skutki i następstwa nieprawidłowości w projekcie. Jeśli nieprawidłowość się potwierdzi, instytucja wzywa Państwa do zwrotu środków, ewentualnie w przypadku projektów FS-u do obniżenia kolejnej transzy zaliczki. Nieprawidłowości, a tym bardziej nadużycia, są związane z koniecznością zwrotu nie tylko samych środków nieprawidłowości, ale również odsetek podatkowych od daty wypłaty tych środków beneficjentowi do daty zwrotu. Więc to jest dodatkowa kara za to, że środki wydatkowane nieprawidłowo były przez beneficjenta rozliczone czy przetrzymywane. W przypadku projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
musicie jeszcze Państwo pamiętać, że każda korekta finansowa związana z nieprawidłowością na kosztach bezpośrednich pociąga za sobą korektę finansową na kosztach pośrednich, czyli wiąże się z dalszymi sankcjami czy konsekwencjami dla beneficjenta. Drodzy, myślę, że to tyle. Mamy godzinę 12. Udało mi się zamknąć temat w całości. Zachęcam do przejrzenia sobie tych list sprawdzających. No, przez ograniczony czas nie mogłem opowiedzieć Państwu bardzo wnikliwie o wszystkim, co związane z kontrolą, nieprawidłowościami i nadużyciami, ale mam nadzieję, że trochę Państwa przestrzegłem przed nieuważnymi działaniami, bo zakładam, że nie będziecie popełniać nadużyć finansowych. Moja koleżanka administrator szkolenia wrzuciła Państwu ankietę ewaluacyjną. Proszę o jej wypełnienie. No i tym sposobem kończymy część wykładową. Przechodzimy do pytań, do dyskusji, którą Państwo możecie w czacie rozpoczynać. I tym sposobem kończymy część wykładową ostatniego z naszych szkoleń, które zamyka całą serię. Miałem okazję przeprowadzić ich chyba 14 z różnych dziedzin. Bardzo mi było miło. No i miejmy nadzieję, że się będziemy widzieli już niedługo na kolejnych szkoleniach. No ja cały czas, całym sercem liczę na to, że uda się je realizować stacjonarnie. Bardzo dziękuję panu Marcinowi, który nas w tym czasie tłumaczył przez większość tych szkoleń na język migowy. No i do zobaczenia.